Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. O kurde, 8 dochodzi. Dzień dobry. Dziś o tym. Takiej niezwykle ważnej płytce z czujnikami. Motocykl, a konkretnie komputer sterujący, w tym przypadku to Motronic 2.4, musi znać położenie wału korbowego. Położenie, czyli w jakiej jest aktualnie fazie swojego obrotu. Informacja taka jest przekazywana w sposób ciągły podczas pracy silnika. Komputer nie dostaje jednak informacji o każdym położeniu wału, to znaczy nie śledzi go cały czas. Dostaje informacje jedynie o położeniu tłoków w swoich skrajnych punktach. Ta wiedza wystarcza mu na określenie momentu, w którym otworzy wtryski paliwa i poda iskrę na świece zapłonowe. Dzięki nim wie również, z jaką szybkością obraca się wał korbowy i kiedy przyspieszyć lub opóźnić zapłon. Wszystko to wie dzięki tym czujnikom. Te dwa małe czujniki decydują o tym, czy silnik w ogóle gdziekolwiek pojedzie, to znaczy, czy zostanie uruchomiony. Czujniki Hala, bo o nich mowa, to bardzo ważny element, a właściwe ustawienie tej płytki we właściwej pozycji względem wału to bardzo istotna rzecz. Być może znacie już jej budowę właśnie za sprawą uszkodzonych czujników albo kabli, tych tutaj, które dopiero w późniejszych rocznikach dostały izolację silikonową odporną na działanie temperatury. We wcześniejszych egzemplarzach ulegały destrukcji, unieruchamiając silnik. Ta płytka została już przezbrojona po awarii. Zostały wymienione czujniki Hala, a przewody są już w izolacji silikonowej. Taką płytkę można samodzielnie przezbroić, jeśli szukacie niedrogich zamienników tych czujników, to nazwę i symbol podam może trochę później. Dziś pokażemy Wam, jak ustawić jej właściwe położenie bez użycia specjalistycznych narzędzi, które zresztą wcale nie są takie skomplikowane. Zrobimy to tylko za pomocą klucza Torx, klucza imbusowego po wcześniejszym ustawieniu wału, tłoka w górnym martwym punkcie. Wykorzystamy tylko to, w co producent wyposażył już nasz motocykl. Żadnych elektronicznych gadżetów. To się może przydać. Na przykład w trasie, kiedy będziemy musieli tutaj pogrzebać. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Diagnoza uszkodzonych czujników Hala nie jest trudna, ale czasem ich uszkodzenia nie budzą żadnych wątpliwości, tak jak tutaj. To bardzo nietypowe uszkodzenie mechaniczne, które przy splocie kilku czynników w jednym czasie może spotkać każdy motocykl. Taką płytkę można przezbroić samemu, to znaczy wymienić same czujniki. Trzeba tylko odkręcić dwie śruby i roznitować czujniki. Przy odrobinie sprawności manualnej i trochę większej odrobinie cierpliwości możemy zaoszczędzić całkiem sporą kwotę pieniędzy. Taka płytka nie jest tania, natomiast same czujniki możemy kupić za kilkadziesiąt złotych.
Połączenia przewodów należy wykonać bardzo starannie, koniecznie lutując i solidnie zabezpieczając izolacją, tak aby wilgoć nie miała szans się tutaj dostać. W tym przypadku zewnętrzna, ostatnia warstwa przed obkurczeniem została dodatkowo zabezpieczona silikonem wysokotemperaturowym. Tak przezbrojona płytka posłuży kolejne tysiące kilometrów. Zamiennik, jaki zastosowaliśmy, to produkt firmy AS o symbolu IP0002. Oryginalnie stosowane czujniki Hala firmy Bosch są już prawie niemożliwe do zdobycia. Te, które widzicie, kosztują niewiele i bardzo dobrze się sprawdzają. Tematem filmu nie jest jednak przezbrajanie płytki z czujnikami położenia wału, tylko jej prawidłowe ustawienie. Od jej ustawienia zależy bezpośrednio prawidłowa praca silnika. Jeśli poświęcimy na to odpowiednio dużo czasu i uwagi, sterownik silnika będzie prawidłowo regulował kąt wyprzedzenia zapłonu w całym zakresie obrotów i podawał dawkę paliwa w odpowiednim czasie. Nasza płytka znajduje się pod tą samą pokrywą, pod którą znajduje się pasek wieloklinowy napędu alternatora. Czujniki ukryte są pod kołem pasowym, a sama płytka przykręcona jest tymi 3 śrubami. Jeśli je poluzujemy, dostaniemy możliwość przesuwania płytką w niewielkim zakresie, w prawo lub w lewo. Zanim rozpoczniemy regulację, będziemy musieli ustawić wał korbowy w odpowiedniej pozycji. Przewód odbierający sygnał biegnie tędy. Jeśli z jakichś powodów chcemy wymienić całą płytkę, wystarczy odkręcić koło pasowe. W ten sposób uzyskamy do niej dostęp. Czujniki odczytują położenie wału korbowego z tego małego kółka ukrytego pod kołem pasowym. Za położenie koła względem wału odpowiada ten blaszany wąs. Zatem koło możemy zamontować tylko w jednej pozycji. Przejdźmy do ustawień. Nasze czujniki informują sterownik o położeniu wału. To, co jest interesujące dla komputera, to informacja, kiedy tłoki znajdują się w górnym martwym punkcie. Precyzyjne wskazanie tego położenia jest kluczowe dla prawidłowej pracy silnika. Tak więc naszą pracę rozpoczniemy od precyzyjnego ustawienia tłoka w tym położeniu. Górny martwy punkt to moment, kiedy tłok znajduje się w swoim punkcie zwrotnym, czyli jest najdalej wysunięty w kierunku głowicy. Wstępnie możemy ustalić ten punkt wsuwając pręt, np. wkrętak, przez gniazdo świecy do cylindra, opierając go na tłoku. Szukamy położenia tuż przed tym, zanim tłok zacznie oddalać się od głowicy.
Po wstępnym ustawieniu tłoka czas ustalić jego położenie precyzyjnie. Użyjemy do tego przewidzianej blokady wału korbowego. To nic innego jak stalowy pręt Fi 8 mm o kącie lekko rozwartym, którego każdy z boków ma około 100 mm. Do założenia blokady przewidziano specjalne miejsce. Blokadę wsuwamy w otwór i lekko operując wałem w lewo i prawo, szukamy momentu, kiedy blokada wsunie się w otwór w kole zamachowym wału napędowego. Jeśli demontujemy płytkę, która wróci na swoje miejsce, wystarczy, jeśli zaznaczymy jej położenie czymś ostrym lub pisakiem. My zaznaczymy położenie naszej płytki, aby po regulacji ocenić, czy była już wcześniej we właściwej pozycji, to znaczy, czy wróci teraz na swoje miejsce. Tak więc mamy zablokowany wał w pozycji górnego martwego punktu. Pozostaje nam poluzować 4 śruby mocujące płytkę z czujnikami. Śrub nie odkręcamy, tylko luzujemy. Luzujemy na tyle, aby móc swobodnie poruszać całą płytką. Regulacja będzie polegała na ustawieniu czujników w takim położeniu, kiedy zaczynają wysyłać sygnał do sterownika silnika, zaraz na początku tego sygnału. A skąd będziemy wiedzieli, kiedy jest ten początek, kiedy czujnik wysyła sygnał? Skorzystamy z tego, w co już został wyposażony motocykl. Ponieważ pompa paliwa zaczyna swoją kilkusekundową pracę po włączeniu zapłonu, a potem zawsze od razu po otrzymaniu sygnału z czujnika, będziemy szukać tego momentu. Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, kiedy silnik nie pracuje. Szukamy momentu, w którym pompa zaczyna pracę. Ustalamy precyzyjnie moment początku jej pracy. Start pompy wyznacza dokładny punkt, w którym płytka powinna zostać przykręcona.
Jeśli uda się nam znaleźć dokładnie moment startu pompy, przykręcamy płytkę. To jest dokładnie ten punkt, w którym powinna się znaleźć. Mamy perfekcyjnie ustawiony zapłon. To jest również dobry moment, aby sprawdzić stan i naciąg paska napędu alternatora. Jak to prawidłowo zrobić? Znajdziecie oczywiście taką informację na kanale Jarko Motocyklem. Już wiecie, jak prawidłowo ustawić zapłon w swoim motocyklu. Może się to przydać przy wymianie czujników hala lub innej naprawie wymagającej jej demontażu. I jak się okazuje, nie potrzeba do tego żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy kilka podstawowych kluczy i dobry słuch. Nie zapomnijcie wyjąć blokady wału. Jeśli tego nie zrobicie, rozrusznik nie zakręci, a w skrajnych przypadkach może nawet ulec uszkodzeniu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Cieszymy się z każdego najdrobniejszego komentarza i łapki w górę. Dzięki temu wiemy, że filmy się przydają i warto je robić dla Was dalej. Korzystając z naszych tutoriali, nie zapominajcie o tym drobiazgu. Cześć!